dobry, drodzy widzowie. Jadę na siłkę teraz po krótkiej przerwie. Dzisiaj mam trening barków i nóg. Jeśli będzie możliwość, żeby ludziom nie przeszkadzać, to nagram troszeczkę mój trening, bo uważam, że owszem, fajnie by było coś nagrać, ale jak się nagrywa na siłowni, to trzeba robić to tak, żeby innym ludziom nie przeszkadzać. A chcę zacząć nagrywać na siłce z tego względu, że jak już mam swój kanał YouTube, to i można z tego trenowania wrzucać filmy. Ludzie mi mówią, albo niektórzy piszą do mnie, no skoro ty chodzisz na siłownię, trenujesz tam, kiedyś miałeś jakieś tam osiągnięcia, to czemu nie wrzucasz filmów z siłowni na swojego YouTube'a? No to właśnie zacznę teraz pomału. A propos tych osiągnięć, to nie były tam jakieś wielkie osiągnięcia moim zdaniem. Moje najlepsze miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów w kulturystyce to było 3. miejsce w 2000 roku. No to już 23 lata temu, to już jest prehistoria. Uważam, że od tamtej pory poziom kulturystyki w Polsce się bardzo poprawił. No ale to fajnie, bardzo dużo ludzi trenuje. Też tutaj, gdzie ja pracuję w Niemczech, jest bardzo ludzi, którzy trenują. Ale no niestety z mojego rocznika, ja już mam 49 lat, jeszcze 6 miesięcy, nie 5 miesięcy i będę miał 50, no to już malutko ludzi trenuje, mało kto chodzi na siłownię. Ci co chodzą, no to chodzą tak, żeby się tylko ewentualnie poruszać. A takich, którzy naprawdę jakieś tam ciężary podnoszą, no to jest promil w tym wieku. No dobra, to zaczynamy trening. Tak jak mówiłem, dzisiaj trenuję barki i nogi. Zaczynam trening od mniejszej grupy mięśniowej. Tutaj nie biorę jakichś dużych ciężarów ze względu na to, że dbam o moje barki, ponieważ parę razy miałem już kontuzję. I teraz jak bark mnie boli, to nie boli mnie 3 dni jak kiedyś, jak byłem młody, tylko 3 miesiące. Więc na ciężarach oszczędzam. W moich filmach z siłowni tam nie będę za dużo mówił, jak macie trenować, z tego względu, że uważam, że nie mam kompetencji. Ja nie jestem jednym z tych ludzi, co teraz jest pełno na YouTube, Instagramie czy TikToku, którzy poćwiczą rok i już udają wielkich ekspertów, wielkich trenerów. Tak samo bardzo śmieszy mnie teraz moda występująca szczególnie na zachodzie, że na przykład często w kobiecych siłowniach jest tak, że pani trenerka jest XXXL, bo podobno kobiety wolą z takimi ćwiczyć, bo się jej wstydzą. No ale jak jest to siłownia, która jest tylko przeznaczona dla kobiet, no to czego się wstydzić? Idź, ćwicz, rób coś z sobą. A znowu trener, który jest otyły, no to on jest dla mnie nieprzekonywujący, tak? No to tak samo ja uważam, że ja nie jestem przekonywujący, jeśli ja będę mówił innym ludziom, jak mają ćwiczyć. Ponieważ niektóre ćwiczenia ze względu na moje kontuzje wykonuję nie tak, jak to powinno być. No ale to jest moje zdanie. Na barki robię głównie właśnie wyciskania i czasami robię unoszenia bokiem, ale to robię małym ciężarem właśnie przez to, że miałem kontuzję. Kiedyś mogłem ćwiczyć barki, unoszenia bokiem sztangielkami 20 do 25 kg w ostatniej serii. To zależy od mojej formy. No teraz 10 do 14 kg to już jest dla mnie ciężko, tylko w ten sposób to jest ciężko, że mnie boli
nie mięsień, tylko staw jakby w środku i dlatego jak rozmawiałem z lekarzem sportowym, to powiedział, żeby dobierać tak ćwiczenia, żeby nie czuć bólu w stawie, w środku, ewentualnie ból mięśnia. Ból mięśnia to jest ból wskazany. Oczywiście tu chodzi o ten ból mięśnia przy pompowaniu, nie ból mięśnia taki, że ja wykonuję ćwiczenie i mnie boli już przy pierwszym ruchu, tylko jak już robię 8, 9 ruch i jest tak napompowane, zaczyna palić mięśnie, o ten ból chodzi. I właśnie jedyne co mogę doradzić młodym ludziom trenującym to jest to, że jeśli czują właśnie ból w stawie, ból przy więzadłach, to trzeba na te bóle uważać, ponieważ te bóle mogą świadczyć o jakimś stanie zapalnym, a stan zapalny to jest krótka droga do tego, żeby uszkodzić sobie właśnie mięsień, nabawić się kontuzji. Ja tak właśnie zerwałem sobie klatkę piersiową. Bolało, bolało, bolało i przy dużym ciężarze pierdykło. Teraz właśnie wykonuję trening nóg. Dzisiaj też nie wezmę dużych ciężarów, bo jestem po 3-tygodniowej przerwie i mam taki system, że zawsze po przerwie biorę troszeczkę mniejsze ciężary. No w tym przypadku dzisiaj skończę na 120 kg, no to biorę o 40 do 60 kg mniej, zależnie od tego dnia, jak ja się czuję, bo generalnie przysiady często kończę na ciężarze 150-160 kg. Tam czasami jak jest jakiś taki dzień, że naprawdę dobrze się czuję, robię więcej, ale staram się tego unikać, bo nie chcę przeciążać właśnie stawów. Teraz właśnie zakładam sobie 100 kg na sztangę i z tym wykonam 8 powtórzeń. Ja mam coś takiego, że jak mam przerwę, szczególnie dłuższą, na przykład 2 miesiące nie chodzę na siłownię i przychodzę i robię przysiady, to zawsze mnie łapią skurcze. Obojętnie jakbym dobrze się nie odżywiał, jakbym nie suplementował magnezu, to zawsze łapią mnie skurcze już przy większych ciężarach. I potem za tydzień, jak robię trening, to już jest dobrze, już mogę większe ciężary podnosić. Po zakończeniu moich startów w kulturystyce w 2000 roku zawsze chodziłem na siłownię z mniejszymi lub większymi odstępami. Właśnie po to, żeby się poruszać, utrzymać troszeczkę formę. Gorzej było z odżywianiem, bo często wykonywałem takie prace, gdzie nie było czasu na porządne odżywianie, na przygotowywanie posiłków, no więc człowiek wtedy jadł to, co mógł zrobić jak najszybciej albo kupić, więc wiadomo, to nie było bardzo dobre, jakościowe jedzenie. Ale mam coś takiego, że właśnie jak zaczynam dbać o jedzenie, to dość szybko mi się poprawia figura. Tutaj teraz ten film jak nagrywam, to schudłem z 97 kg do 92 już. Ale jeszcze troszeczkę tkanki tłuszczowej na plecach i na klatce piersiowej mi zostało, bo tam mi się głównie odkłada właśnie. No, są ludzie, gdzie im się na przykład odkłada w biodrach, w brzuchu albo na plecach. Mi się najbardziej odkłada właśnie tkanka tłuszczowa na brzuchu i na klatce piersiowej. To jest sprawa indywidualna, każdy człowiek ma to troszeczkę inaczej. Teraz mam 120 kg. Tu zrobię 7 powtórzeń, mógłbym zrobić śmiało jeszcze 8, ale po przerwie zawsze sobie jeszcze zostawiam troszeczkę zapas, nawet w powtórzeniach, nie tylko ciężar, ale i powtórzenia, właśnie żeby na drugi dzień nie cierpieć za mocno. Chociaż lubię zakwasy, bo zakwasy mówią Ci, że jeszcze masz mięśnie. Mimo tego, że właśnie ja się tam nie uważam za jakiegoś aż bardzo dobrze zbudowanego, to często jest tak na siłowni, że tak jak w tym przypadku podchodzi do mnie ktoś i mnie się pyta, czy jestem trenerem, czy znam się na treningach, czy jakiś plan bym mógł rozpisać.
No miłe to jest. To znaczy, że się troszeczkę wygląda. Wiadomo, ktoś, kto chodzi cały czas na siłownię, przebywa z kulturystami albo z ludźmi takimi większymi, to ma troszeczkę zaburzone postrzeganie tego, jak wygląda normalny człowiek, więc na przykład ja uważam, że nie jestem duży, a często jest tak, że gdzieś jak jesteśmy nad jeziorem, nad morzem, to tak ludzie zwracają uwagę. Teraz robię mięsień dwugłowy, to jest bardzo ważne ćwiczenie, bo bardzo dużo ludzi nie dość, że nie robi nóg, nie robi przysiadów, to jeszcze zaniedbuje dwugłowy. Dwugłowy właśnie na przykład jak kiedyś nie trenowałem, to przy martwych ciągach bardzo czułem właśnie pracę dwugłowego, tak jakby miał się kurczę zerwać. Jest to mięsień dość ważny, jeśli trenujesz przysiady, a nie robisz żadnych innych maszyn na przykład, no to zrób chociaż jeszcze ten dwugłowy mięsień. Tutaj to ćwiczenie też jest fajne, też je lubię. Nogi trenuję tak, że często robię właśnie przysiady, tą maszynę na dwugłowy i tutaj te prostowania. Nóg raczej nie przeciążam, bo bardzo dużo też jeżdżę rowerem, więc nie chcę po prostu spalać tych mięśni niepotrzebnie. I wykonuję od 8 do 12 powtórzeń w serii. Oczywiście 12 na początku z mniejszym ciężarem, a potem schodzę do 8. Oczywiście tutaj całego treningu nie nagrałem, bo nie chcę Was zanudzać, bo na każdą grupę mięśniową robię 3 ćwiczenia z reguły i robię 5 serii. Pierwsza seria rozgrzewkowa i później właściwe serie z dodawaniem ciężarów. Nie robię tak jak niektórzy, że rozgrzewam się, od razu wchodzę na duży ciężar, ponieważ właśnie obawiam się kontuzji. Nie chciałbym się nabawić kontuzji w ten sposób. To właśnie tak kiedyś też uszkodziłem sobie bark. Ale to było za młodu, kiedy jeszcze na siłowniach nie było trenerów. Tylko byli ludzie, którzy przyjmowali kasę za siłownię. I na tym się to kończyło. No jak widać, nogi troszeczkę mi zostały, aż sam jestem zaskoczony, bo oczywiście w domu mam lustro na wysokości twarzy, więc w domu się tych nóg tak nie ogląda w lustrze. A teraz jak tak napompowałem nogi troszeczkę, no to jest mniej szczegółów widocznych, przez to, że uda spuchły przy treningu. Ale i tak mimo wszystko wyglądają dość porządnie. Łydki mogłyby być większe, ale z łydkami zawsze miałem problem. No więc niestety cuda robiłem na łydki, a i tak nie rosły. No brzuch jak widać jest trochę zalany. Klatka piersiowa też zalana jeszcze tłuszczem, ale myślę, że pomału się poprawię. I to by było na tyle treningu. Zaraz przebieram się, idę do auta i się pożegnam z Wami. No cóż, trening zrobiony, troszeczkę krótszy niż zwykle, z tego względu, że po małej przerwie, więc zawsze wtedy lepiej troszeczkę przystopować, nie szaleć ciężarami, bo jednak już, no niestety, człowiek nie jest młody, 49 lat i pół. Jo. Teraz do domku, dobre jedzonko, trzeba się wyspać, regeneracja. Jeśli komuś się podobało, proszę subskrybujcie, łapki do góry. Mi będzie miło, Wam może się przyda coś jako motywacja te wideo. No jak się komuś nie podobało, no to niestety łapka w dół, no trudno. Nie każdego da się zadowolić. Do zobaczenia w następnym filmie.